czego tak naprawdę potrzebujesz, żeby stworzyć swój własny kurs online. W tym nagraniu powiem Ci o sprzętach i programach, które umożliwią Ci nagranie własnego kursu. Cześć, z tej strony Kamil Lizurej i razem z eduj.pl przygotowujemy dla Ciebie serię materiałów na temat kursów online. Jak je przygotować, nagrać, opublikować i jak na nich zarabiać, ponieważ wiemy, że jest to najlepszy sposób skalowania biznesu eksperta i jedna z najlepszych opcji, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo finansowe bez wymiany czasu na pieniądze. W ostatnim nagraniu pokazałem Ci swój 10-krokowy proces tworzenia kursu online. Od początku do końca, jak ja to robię i co się u mnie sprawdza od lat. W tym nagraniu pójdziemy trochę głębiej, zanurzymy się w szczegóły techniczne, czyli czym nagrywam, o co warto zadbać, no i jak to wszystko później montować, czego używać, jakie są możliwości i polecane programy. W zależności od wybranej przez Ciebie formy kursu możesz potrzebować różnych sprzętów bądź też różnych programów, ale po kolei. Jeżeli chcesz pokazywać siebie, a osobiście bardzo Tobie to rekomenduję, ponieważ w ten sposób budujesz więź ze swoimi odbiorcami, ze swoimi klientami. Jest to coś absolutnie niezastąpionego i żadna inna forma nie pomoże Ci tak szybko, tak łatwo zbudować relacji i więzi z Twoim klientem, jak właśnie kurs, w którym też pokazujesz swoją twarz. Oczywiście nie musisz cały czas mówić do kamery, bo możesz to przeplatać prezentacjami, tak jak robimy chociażby w tych materiałach dla eduj.pl. Ale jak już będziesz nagrywać siebie, to zadbaj o to, żeby ten obrazek, to co widzi Twój klient, Twój kursant, było przyjemne dla oka. Dobra jakość to dzisiaj podstawa. Kursy nagrywane kalkulatorem przysłowiowym już po prostu nie przejdą. Ja wiem, że jeszcze parę lat temu część z nas uczyła się z kursów, które jakość miały tragiczną i lepiej było tam w ogóle nie patrzeć, tylko sobie słuchać. No ale dzisiaj standardy są już tak wysoko postawione, że ten obrazek musi być po prostu ładny i przyjemny dla oka, żeby nie przeszkadzał w odbiorze i w nauce. Dlatego potrzebujesz kamery. Opcja pierwsza to kamera, która będzie nagrywać co najmniej Full HD, a może nawet w 4K. Jeśli już jakąś masz, to super, postaramy się ją wykorzystać. Ale jeśli nie, to posłuchaj, jakie są dwie pozostałe opcje, bo moim zdaniem są one lepsze niż kamerka internetowa. Opcja druga to aparat z funkcją nagrywania filmów, czyli praktycznie każdy aparat, ale dobrze, żeby miał właśnie możliwość nagrywania filmów Full HD albo w 4K. Dokładnie tak jak teraz widzisz. Obraz jest ładny, ostry, przyjemny dla oka. Dzięki dobremu sprzętowi. Minusem tego rozwiązania jest oczywiście budżet, ponieważ dobra kamera, która będzie nagrywać fajne materiały filmowe, no to jest koszt od 3000 wzwyż. Ale jest jeszcze opcja trzecia. I to jest opcja, którą prawdopodobnie masz teraz przy sobie, czyli Twój telefon. Jeżeli masz telefon nowszej generacji, ze średniej bądź wyższej półki cenowej, to prawdopodobnie ma aparat, który świetnie sobie poradzi z nagrywaniem wideo. Jeżeli masz co do tego wątpliwości, to bardzo często jest tak, że to nie aparat nie daje rady, ale jest na przykład słabe oświetlenie. Wielu moich kursantów używa do nagrywania swoich kursów właśnie telefonów komórkowych, a jedyne w co inwestują to oświetlenie. I żeby pokazać Ci różnicę, to powyłączam teraz kilka rzeczy i będę je stopniowo włączać, żebyś zobaczył, jaka jest różnica. Gdybym nagrywał z lampą na suficie, to wyglądałoby to tak. Jak widzisz, sprzęt jest dobry, ale bez dobrego światła, cudów nie zdziała. Kiedy dołożymy główną lampę, to ten obrazek wygląda w ten sposób. Już chyba coś tam widać, ale jeszcze jest to dalekie od ideału. Kiedy dołożymy drugą lampę, czyli jedna pada stąd, a druga z tej strony, to jest jeszcze lepiej, ale jeszcze coś tu można poprawić. A tak wygląda obrazek, kiedy oddzielimy się od tła, czyli kiedy oświetlimy sobie na przykład ścianę za nami albo postawimy lampkę, która nadaje takiej przyjemnej kontry i widzimy, że jest jakaś głębia tego obrazu. Jest od razu o niebo lepiej. Co prawda tutaj w studiu, w którym teraz nagrywam, jest tego oświetlenia trochę. Ale jeśli chcesz zobaczyć wersję budżetową, to zobacz nasze pierwsze filmy, które nagrywałem z domowego zacisza. I były to filmy, gdzie miałem jedynie 4 lampy. Było oświetlenie główne, było oświetlenie dodatkowe, to pomocnicze i była lampka, którą pewnie rozpoznajesz za mną, a także taka niebieska poświata robiona lampą, która miała zmienne kolory. I wystarczyły tak naprawdę 4 lampy, ten sam sprzęt,
bądź też telefon komórkowy, żeby były naprawdę świetnej jakości obrazki. Trzeci sprzęt, o który koniecznie musisz zadbać, to mikrofon, ponieważ nawet jeśli obrazek będzie niedoskonały, nawet jeśli nie będzie super oświetlony, nawet jeśli nie będzie nagrywany najlepszej jakości sprzętem, to przejdzie, o ile jakość dźwięku będzie naprawdę dobra. Jeżeli mamy niedoskonały obraz, to jeszcze to tolerujemy. Ale jeżeli tego się nie da słuchać, a umówmy się, że główne treści są właśnie przekazywane, kiedy uczymy, kiedy mówimy do naszych kursantów, no to niestety nic nas nie obroni. Dlatego koniecznie zainwestuj w dobrej jakości mikrofon. Może to być mikrofon krawatowy, taki jak widzisz tutaj. Może to być mikrofon typu shotgun. Jest to taki mikrofon, który przyczepiasz do aparatu, który jest skierowany prosto na Ciebie. Albo może to być mikrofon pojemnościowy. Prawdopodobnie kojarzysz takie mikrofony z nagrywanych podcastów, gdzie taki mikrofon stoi przed kimś albo na statywie jest wyciągnięty przed osobę, która coś nagrywa. Każdy z nich się sprawdzi, a to, który wybierzesz, zależy też od jego docelowego przeznaczenia. Do kursów online sprawdzi się absolutnie każdy. Taki mikrofon krawatowy polecam do wywiadów i rozmów, kiedy rozmówca się na przykład rusza. Mikrofon podcastowy jest świetnie, ale wtedy nie można się ruszać, tylko trzeba go trzymać w jednym miejscu, aby ten dźwięk cały czas był na podobnym poziomie. Mikrofon typu shotgun jest super, ale będzie już zbierał więcej dźwięków z otoczenia. Niemniej jest najłatwiejszy w obsłudze, ponieważ go podpinasz do kamery i możesz wziąć kamerę razem ze sobą i nagrywać na przykład vlogi. Jeśli zatem szukasz opcji budżetowej, żeby poprawić jakość swojego kursu, to przede wszystkim światło i tutaj kwestia 200-500 zł zrobi robotę, a jeśli chodzi o mikrofony, to tak naprawdę już najtańsze mikrofony za około 100 zł poprawią jakość dźwięku względem mikrofonu, który jest wbudowany w aparat, czy też w telefon komórkowy. Może teraz sobie myślisz, dobra Kamil, ja nie chcę się nagrywać, nie chcę się pokazywać, nie czuję się dobrze przed kamerą, więc nagram prezentację albo nagram ekran i to w zupełności wystarczy. I tak i nie. Jest to na pewno opcja, która działa, która jest dobra, z której korzystają eksperci na całym świecie i która diametralnie przyspiesza nagrywanie kursu. Ale jedna rzecz, której niestety wtedy prawdopodobnie nie osiągniesz, to wcześniej wspomniana przeze mnie relacja z kursantem. I dlatego ja osobiście zachęcam do nauczenia się wystąpień przed kamerą, do pokonywania tego lęku, do wychodzenia ze strefy komfortu. Ja nie mówię, że masz to zrobić w pierwszym kursie. Nie ma takiej potrzeby. Ale długoterminowo, jeżeli chcesz nagrywać kursy, to naprawdę zaufaj mi, warto się tego nauczyć, warto ten lęk pokonywać, przełamywać siebie i mieć z tego nawet fan, mieć z tego radość, że możesz nagrywać materiały, ponieważ odbiór jest zupełnie inny. Jeżeli też przerabiasz kursy, to pewnie widzisz, jaka jest różnica, kiedy widzisz, jak ktoś do Ciebie mówi, a kiedy widzisz tylko statyczny ekran. Więc jeszcze raz, nie ma najmniejszego problemu z tym, żeby nagrać sam ekran albo pokazywać prezentację i zaraz powiem, jakimi sprzętami to zrobić i jakim oprogramowaniem, ale zachęcam Cię osobiście do nauki wystąpień publicznych, bo jest to kompetencja uniwersalna, która po prostu przyda Ci się w życiu. Jeżeli będziesz pokazywać siebie, to warto też stworzyć prezentację, żeby umieszczać przebitki z tej prezentacji dla ożywienia całego materiału. No bo to by było strasznie nudne, gdyby cały czas była gadająca głowa i nic więcej. Jeśli będziesz tworzyć prezentację, żebyś za nią się trochę schować, to czasem się z niej wychyl i pokaż też swoją twarz. Prezentację możesz stworzyć klasycznie w PowerPoincie albo skorzystać z programu Canva. Jest to naprawdę świetne rozwiązanie, daje ogrom możliwości i jest w pełni bezpłatne. Wtedy generujesz sobie slajdy, pobierasz je na swój komputer i umieszczasz w trakcie montażu jako przebitki do materiału filmowego. Jeżeli uczysz czegoś, co wymaga pokazania ekranu, to najlepiej tutaj sprawdzi się program Camtasia albo Filmora Screen albo OBS, bądź też wbudowane narzędzie, na przykład tutaj na Macu jest po prostu nagrywanie ekranu i mogę bez dodatkowego oprogramowania wybrać fragment ekranu, który chcę nagrać. Więc jeżeli widzisz w naszych materiałach, to ja właśnie używam tego oprogramowania. Nie żadnego dodatkowego, tylko tego wbudowanego. W zupełności wystarcza. Kurs możesz zmontować korzystając z programów płatnych albo bezpłatnych. Kiedy zaczynałem, to wystarczył mi w zupełności
program iMovie, który był domyślnie instalowany na systemach Apple'a. Jeżeli chodzi o Windowsa, no to Windows Movie Maker już zniknął, ale jest możliwość ściągnięcia bezpłatnego programu DaVinci Resolve. No i jeśli chodzi o te programy, to jest mnóstwo filmów na YouTubie, ale też są bardzo dobre kursy, chociażby na eduj.pl, które mogę Ci serdecznie polecić. Jeśli chodzi o programy płatne, no to klasykiem jest Final Cut Pro, który jest dostępny na Maci, albo program Adobe Premiere, który możesz ściągnąć na każdy wybrany przez Ciebie system. I jeszcze raz to powtórzę, jeśli zaczynasz, to wystarczą Ci, w zupełności wystarczą Ci bezpłatne programy, a z pomocą filmów i nagrań, i tutoriali, i samouczków dostępnych w internecie możesz to zrobić samodzielnie. To jest naprawdę bardzo proste. To się wydaje trudne i skomplikowane, ale każdy mój uczeń, kursant mówi, że faktycznie pierwszy kurs to była nauka, ale kolejne to już po prostu idzie. To jest dużo prostsze niż może się wydawać. Oczywiście jest to czasochłonne i trzeba się tego nauczyć. Więc jeżeli masz taką możliwość, to zawsze możesz to oddelegować. Są firmy, są osoby, które zajmują się tym profesjonalnie. Wtedy przychodzisz do studia nagrań, takiego jak to, stajesz przed kamerą, nagrywasz, a ktoś robi całą resztę za Ciebie. Jak widzisz, tworzenie własnego kursu może być proste. Zarówno proces jego tworzenia, wymyślania, nagrywania, montażu, sprzedaży, promocji, każdy z tych etapów możemy sobie skomplikować albo możemy sobie ułatwić. Ja jestem wyznawcą prostoty, prostych i skutecznych narzędzi, metod i strategii. Uważam, że życie jest wystarczająco skomplikowane i nie potrzebujemy go sobie utrudniać. Kiedyś sam niestety tak robiłem. Dzisiaj szukam sprawdzonych, skutecznych rozwiązań, które są jednocześnie proste, czasooszczędne, energooszczędne, no bo kurczę, to powinna być dla nas przyjemność, frajda z dzielenia się wiedzą, z zarabiania na tej wiedzy, a nie jakieś przykre obowiązki i nie wiadomo tak naprawdę jaka męczarnia. To jest niepotrzebne. Więc korzystaj z prostych, skutecznych sposobów, a zobaczysz, że to wszystko można zrobić naprawdę szybko i dostarczyć świetne kursy. Trzymam kciuki za Twój kurs, a jeżeli masz jakieś pytania, to śmiało zadawaj je w komentarzu. Postaram się odpowiedzieć na każde z nich, a może nawet nagramy na ten temat osobne nagranie. Jeśli ten materiał był dla Ciebie pożyteczny, użyteczny i wartościowy, zostaw łapkę w górę, koniecznie subskrybuj nasz kanał, no i też kliknij dzwoneczek, żeby nie umknęła Ci informacja o kolejnym filmie, który już dla Ciebie nagrywam.